ludziska, z tej strony Kinga. Dziś pokażę Wam parę przedmiotów, które są nietypowe i tajemnicze, ale mogą mieć bardzo ciekawe zastosowanie. Dla mnie były one kompletną nowością i aż nie mogłam się doczekać, aż w końcu je przetestuję. No to bierzmy się za rozpakowywanie. Mamy tutaj kredki, o których niektórzy z Was wspominali w komentarzach. Wyglądają one na wyjątkowo niepowtarzalne, ponieważ są to kredki w kamyku. Ale od samego początku wiedziałam, że coś mi w nich nie pasuje i czułam, że mnie rozczarują. Mimo wszystko wyglądają bardzo ciekawie i to był właściwie jedyny aspekt usprawiedliwiający ten zakup, który nie był jakiś najtańszy, ponieważ za taki woreczek musimy zapłacić około 88 zł. A właściwie za paręnaście świecówek, które są uformowane w kamienie. Do testów tego jakże niesamowitego produktu posłuży kolorowanka z Wiedźmina. Musiałam wybrać rysunek z dość dużymi elementami, ponieważ takim czymś to ja szczegółów nie narysuję. To zdecydowanie by się nie nadawało. O nie, nie. W zestawie zauważyłam, że mam dwie takie same żółte kredki i już myślałam, że ktoś mnie oszukał. Ale nie. Jest dobrze, ponieważ jedna z nich jest zwykłym kolorem, a druga posiada w sobie drobinki brokatu. Tak, jest to złoty kamyk. Znaczy, teoria jest taka, że ma malować na złoto, a nie maluje wcale. Właściwie jest tak słabo napigmentowana, że prawie w ogóle nie rysuje. Szara również ma swój srebrny odpowiednik, ale ta w ogóle nie rysuje. Nic a nic. Czuję się teraz niesamowicie oszukana. Czas się zemścić. Od razu lepiej. Do tej pory nikt tak nie skrzywdził Geralta jak te kredki w kamyku. I to jest naprawdę bardzo dobry moment, żebyście zalajkowali film i zasubskrybowali kanał z dzwoneczkiem, ponieważ do tego filmu musiałam poświęcić naprawdę dobrą kolorowankę. Wasze wsparcie wypełni pustkę po utracie tego kawałka papieru. Okej, tak jak się spodziewałam, są to zwykłe świecówki. O, dobra, chwileczkę, nie takie zwykłe, ponieważ są wegańskie. W końcu ta informacja w tym jakże obszernym opisie była kluczem do podwyższenia ceny o 1000%. To sobie wymyślili biznes na nieświadomych owieczkach. Ale cóż to byłby za test, gdybym nie pokazała Wam w pełni możliwości tych kredek. Jak widać, tutaj mamy taką końcówkę do rysowania szczegółów i detali. Za to tą stroną możemy malować duże powierzchnie, na przykład dzięki niej można zamalować tło. Przyjrzyjcie się uważnie. To może jednak inny kolor? Jeszcze nigdy w życiu tak szybko nie malowałam tła. A naprawdę przerobiłam niejedno. A ja głupia myślałam, że nie da się tutaj narysować szczegółów. Popatrzcie tylko na tą kolczugę. Przeszłam sama siebie. Wybacz Geralt, że Cię skrzywdziłam i sorry za zęby. Napiszcie w komentarzu, jak byście się ich pozbyli, bo naprawdę mam ich dość. Niestety to najdroższe świecowe kredki, z jakimi w życiu miałam do czynienia. Najtańsze świecówki można kupić za, uwaga, 3 zł, a te w kamyku około 88. Nie powiem, miałam troszkę nadzieję, że to będzie ciekawy gadżet do zabawy, może jakiś fajny motyw prezentowy, jednak niestety nie. Nie kupujcie tego, nawet jeżeli jesteście bardzo ciekawi. Nawet jeśli jesteście weganami, to i tak nie powinniście tego kupować, ponieważ jest to zwykłe marnowanie pieniędzy. Więc kategoryczne nie. No dobra, ale to skoro już wydaliśmy pieniądze na to cholerstwo, to może przydałoby się znaleźć jakieś zastosowanie. Słyszałam, że teraz są modne takie małe, urocze torebeczki. A biorąc pod uwagę, że eko też jest hot, to można się nieźle wylansować. Nieźle. Zabawka dla królika? No niestety nie. Nawet Alfik nie toleruje tego gówna. To może przycisk do papieru? Okej, to przynajmniej jakoś zdaje egzamin. Bryloczek? Mało estetyczne, a poza tym nie przebije mojej Sailor Moon. Więc pozostaje opcja poduszki. Nawet w miarę. Dobra, to czas może teraz przejść do bardziej ciekawych przyborów. Wiecie jak to jest, kiedy macie żelowy, biały długopis i to cholerstwo zacina się non-stop, a kiedy chcecie zabrać się za jakiś marker, taki typowo olejny, to no niestety nie sprawdza się grubość jego końcówki.
bo fajnie byłoby mieć coś bardziej subtelnego. Przy tych zakupach to najlepsza rzecz, na jaką trafiłam. Naprawdę rozwaliło system. Serio. Pozamiatane, do widzenia. Korzysta z niego tak wiele osób, że postanowiłam również to przetestować. Jest bardzo intensywny, nie zmienia swojego koloru po wyschnięciu. Żółty za to ma przepiękny odcień, jest taki cieplutki. Idealny do ognistych efektów, które naniosłam na najnowszej ilustracji naszego oryginalnego półelfa. Czas na kolejną paczuszkę. I to są znowu kredki. I tutaj was zaskoczę, ponieważ są z Kohinoora. A wiecie, jak one u nas kończą, prawda? Tym razem jednak są to bardzo specyficzne kredki, ponieważ są one automatyczne i zapakowane w piękne metalowe opakowanie. Kosztowały prawie 69 zł za 6 kredek, więc są zdecydowanie droższe od Prismacolor czy nawet Caran Luminance. Ale spokojnie, nie są to zwykłe kredki i w tym przypadku cena jest usprawiedliwiona. Ja osobiście uwielbiam ołówki automatyczne i jak tylko dowiedziałam się, że istnieją kredki automatyczne, to ja od razu musiałam je mieć. Bardzo ciężko jest dostać coś takiego w Polsce. Znaleźliśmy tylko 2 firmy i niestety oferują one bardzo małą paletę kolorów. Mamy więc fajne kredki w ładnym opakowaniu, no ale czy one nadają się do takiego profesjonalnego rysowania? Za chwilę się przekonacie. Pamiętajcie tylko, że te kredki nie służą w żadnym wypadku do takiego typowego kolorowania. Moje pierwsze wrażenie było naprawdę pozytywne. Są lekko miękkie, gładkie, mają bardzo jednolitą konsystencję i można stworzyć nimi estetyczną linię. A jak wiecie, nawet jeżeli posługujecie się twardymi kredkami, to ta kreska potrafi być taka lekko poszarpana, a tutaj czegoś takiego nie ma. A więc będą one idealne do stworzenia line artu, szkicu, czy właśnie detali, które są w naszych ilustracjach tak bardzo ważne. Problem jednak występuje przy docisku, ponieważ są one dość kruche, a niestety dopiero przy docisku wyglądają najlepiej. W środku jest ostrzałka, ale jakoś tego nie ogarnęłam. Tak. Dobór kolorystyczny jest naprawdę przepiękny, idealny do stworzenia takiej nietypowej ilustracji. Można nimi rysować tak samo jak ołówkami, co bardzo mi się podoba, ponieważ ołówek nie jest moją mocną stroną i prędzej narysowałabym coś w samych brązach niż w skali szarości. Mimo wszystko kredki te mają swoje minusy. Chociażby brązowa kredka ma skazy i brudziła mi nieraz rysunek dosłownie takim czarnym pigmentem. Problem w nich pojawia się przy cieniowaniu, gdzie szraf jest jak najbardziej ok, tak cieniowanie na gładko, no już za bardzo nie wychodzi. I ostatnia wada to oczywiście mała paleta. No, ona troszkę będzie nas ograniczać. Sądzę, że te kredki świetnie nadałyby się dla osób, które projektują tatuaże, a ja osobiście znajdę ich zastosowanie w podkreślaniu szczegółów i detali w naszych ilustracjach. No i może w szkicowniku. Kolejna ciekawa rzecz to czarna kredka z Faber-Castell. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła czarna kredka, jednak ona ma o wiele szersze zastosowanie, ponieważ można nią rysować po szkle, metalu i plastiku. Dla mnie było to zaskoczenie, ponieważ chyba każdy z Was zna markery, które mogą rysować po każdej powierzchni, ale kredka? Chciałam ją właśnie przetestować, żeby sprawdzić, czy nią można byłoby stworzyć ilustrację na właśnie takim nietypowym, ciekawym materiale. Na próbę zaczęłam od metalowego wieczka i chciałam zrobić jakiś prosty zarys kwiata. Nic wielkiego. Początek był mało obiecujący. Już zwątpiłam, czy ona w ogóle rysuje. I w końcu się udało. Powód, dla którego można rysować ją po każdych powierzchniach, jest gęsta i taka lepka struktura. Jednak ruchy muszą być bardzo pewne, szybkie i z odpowiednim dociskiem. Z tym dociskiem to trochę lipa, bo widzieliście, że ona jest strasznie delikatna i niesamowicie krucha. Tada! Czyż to nie piękne? Nie. Ja bym nie powiedziała, że ona może rysować po wszystkich powierzchniach. Bardziej adekwatne jest stwierdzenie, ona może brudzić po wszystkich powierzchniach, bo z rysowaniem to nie ma nic wspólnego. Na koniec gumka chlebowa. Dla mnie to nie jest jakaś wielka nowość i wcale nie miała się pojawić w tym odcinku, jednak kiedy mi przyszło do zamówienia i zobaczyłam to maleństwo, to byłam niesamowicie zdziwiona, że w ogóle są takie gumki chlebowe. I już wiem, dlaczego ją zamówiłam, ponieważ jest ona z firmy Prismacolor. Kupiłam ją za 4,80, czyli jest droższa od mojej ulubionej z Faber-Castell.
która jest o wiele większa i do tego jest lepiej zapakowana. Uznałam, że może w takim razie jest ona jakaś super dobra. Pierwszym testem jest ugniatanie. I klasyfikacja jest bardzo prosta. Jest miękka, jest dobra. Jest twarda, jest zła. Zaraz powiem dlaczego. Niestety pryzma jest jak kamień. Ledwo co mogłam ją ugniatać, za to z Faber-Castell jest przyjemna i mięciutka, plastyczna jak taka rozgrzana plastelina. Faber-Castell przy takim wyduszaniu bardzo fajnie rozjaśnia rysunek, tylko troszkę pobiera tego grafitu. Za to przy zmazywaniu szału nie ma. I nie ma być, ponieważ do zmazywania stosujemy zupełnie inne gumki. Gumka chlebowa jest po to, żeby Wam rozjaśnić to, co zrobiliście za ciemne. Prismacolor niestety przez swoją twardość średnio miała taką kontrolę nad tym rozjaśnianiem, o wiele lepiej radziła sobie z zmazywaniem. Czyli jej zastosowanie jest takie jak przy gumce za 80 groszy. Ekstra. Kolejnym minusem pryzmy jest taki, że ona jest po takim zabiegu strasznie brudna. Tutaj nic nie zetrzemy, więc trzeba ją ugniatać, żeby ona była czysta. A skoro jest twarda, to właściwie ten proces jest bardzo utrudniony. Jak widać przy długim miętoleniu, ona nadal w niektórych miejscach ma zabrudzenia. To oznacza, że jeżeli tym przetrzemy gdzieś rysunek, to zwyczajnie nam ta gumka zacznie brudzić. Za to przy Faber-Castell nie ma tego problemu, parę ugnieceń i już jest czysta. Więc ta gumka chlebowa z pryzmy jest naprawdę beznadziejna. Takie coś możecie kupić spokojnie za złotówkę. Podsumowując ten odcinek, zyskałam 2 bardzo dobre produkty na 5. No, nie można narzekać. Mogło być gorzej, ponieważ jedynej rzeczy, jakiej byłam pewna, to pisak Posca. Ten produkt nie mógł mnie zawieść. Cieszę się bardzo z kredek automatycznych na tyle, że już cała reszta w ogóle mnie nie obchodzi. A, i jeszcze jedna rzecz. Wszystkie rzeczy kupiliśmy sami i ten odcinek nie był sponsorowany i mam nadzieję, że Wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, które z tych rzeczy najbardziej Was zainteresowały, czy już może słyszeliście o nich i chcieliście je przetestować i czy planujecie kupić któryś z nich w najbliższej przyszłości. Tylko serio, nie kupujcie kamieni. To do zobaczenia do następnego odcinka. Następny film będzie w niedzielę za 2 tygodnie, ponieważ wyjeżdżamy z Markiem do Rzymu. Niektóre rzeczy nam niestety nie przyszły i nie mogliśmy stworzyć materiału do przodu. Ale obiecuję, że jak tylko wrócimy, to przygotujemy bardzo ciekawy film o nietypowych, ale jakże potrzebnych gadżetach z AliExpress. To pa! Upadło. Ja mam to kolorować do końca? No myślę, że tak, przez ile ci to zajmie. Mam cię. Pięknie, co? Podoba Ci się? Nie. Popatrz, jaka mieszalność, jaka barwa. Za Nie. 86 zł. Za ile? 86 zł. Wydałam majątek na kredki woskowe. Ja wydałem majątek na kredki woskowe. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Kinga i pokażę Wam coś tajemniczego. UFO!